Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. W naszych placówkach i sklepie online możesz kupić akcesoria i gadżety związane z kryptowalutami. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy! I witam tam gorąco w kolejnym programie Bitcoin Feniks i teraz wracamy do przewidywania Da Vinci. Tak sobie myślałem dzisiaj, skoro mamy Optical Arta, może podać tutaj ostatnią audycję Da Vinciego. Patrzę, a z rana dodaje się nowa audycja. Także może to tak miało być po prostu. Wiem, że piszecie w komentarzach, że też chcecie widzieć Da Vinciego, ale zobaczymy w takim bądź razie tych dwóch, co skradli księżyc. No bo faktycznie księżyc, czyli The Moon, jest daleko chyba za nami, na razie przynajmniej, tak by się wydawało. No i tutaj widzimy temat tego odcinka, to jest Last Bitcoin Dump, czyli prawdopodobnie ostatni spadek Bitcoina i może oddadzą nam księżyc. Zobaczymy. I na końcu tej audycji mówi też o bankach Da Vinci, że może jesteśmy blisko eksplozji tutaj banków świata finansowego. Także zapraszam. Na początku Da Vinci mówi, że przydałoby się tutaj operacja na otwartym sercu dla Bitcoina, żeby po prostu tutaj już powrócił na sam tor, który założyliśmy sobie, ale pamiętajmy, że często patrzymy na statystyki, one świetnie wyglądają, jeżeli chodzi z roku do roku, jak Bitcoin wygląda. Nawet ostatnio przedstawialiśmy te najniższe ceny, także zobaczymy, co tutaj się dowiemy. Przejdźmy od razu do analizy. Sorry za buczenie u nich na audycji, ale to jest ich problem, także nic mi do tego. Ostatnio kogokolwiek tłumaczę, to ma jakiś problem z audio. Także nie wiem, co tutaj się dzieje, ale jest buczenie. I've noticed a lot of things that I wish I had brought this up before. I jeżeli chodzi o wykres, właśnie coś zauważyłem i chciałbym to zauważyć dużo wcześniej. Right, you can see that it broke from this trend line here and it just came down. Widzimy, że ta linia tutaj się przebiła. Zeszliśmy dużo niżej. Then it tried to resist this trend line right here. I potem mieliśmy tą linię wsparcia, tą zieloną. Widzicie, co ona tutaj taka długa idzie. Też utrzymywaliśmy bardzo długo i znowu do niej praktycznie doszliśmy, ale też mamy to przełamanie. Możemy tutaj dojść. Zobaczcie, tutaj z 6 pewnie na 3, potem te kosmiczne wzrosty do 14, potem spadek poniżej tej linii i cały czas jesteśmy powyżej, poniżej. Teraz będzie pewnie kolejny spadek, zaraz się to dowiemy. And then it finally broke. And now you notice how it's coming back up to the same trend line and failing, coming back up and failing. And what we have here is negative results from all of this. I teraz mamy te negatywne rezultaty właśnie tej akcji Bitcoina wokół tej linii trendu. We also have, like I said, when the market smiles at you, we have the market like, not only just smiling at us, just laughing. I zawsze mówiłem o tym, jeżeli market śmieje się z ciebie, Laughing at us, wholehearted, just like ha ha, tak jak tutaj. like absolutely. I mean, there's just like nothing here that could say, yeah, we're getting for a bullish run. We have to actually break. Nie ma tutaj mowy o jakimś wyszczale w górę albo bullrunie. This level, the 78.54. Musimy najpierw przebić ten poziom 7870, czyli ten purpurowy. I mean, every trader worth their salt is looking at that level, and that's where we could see maybe some sort of light. I wtedy dopiero może zobaczymy jakieś światło w tunelu. At the end of this tunnel, if we break there, but that doesn't look like it's going to happen. So, ale nie wydaje mi się, że to się wydarzy. Could. This is Bitcoin. Oczywiście może. Pamiętajcie, że to jest Bitcoin. We have a bunch of tether jumping on the market. Mamy też dużo tethera, który wszedł na market, chociaż z drugiej strony niektórzy myślą albo wiedzą to, że to jest tylko swap pomiędzy Omni a RC20, ile dobrze tutaj pamiętam. $2 million worth of tether. Who knows? Maybe they'll just buy up a bunch of Bitcoin for it. Kto wie, może kupią wiele ilości bitcoinów za to.
Wouldn't that be great? Yeah, 200 million actually, I saw that. But what you are actually saying right now is that the likelihood of us breaking lower, breaking below the support line there, and maybe even breaking the 6,500 US dollar level is higher than breaking the resistance line above us of 7,870, which was the previous local high. Okej, to co mówisz, to po prostu mamy więcej szans na spadki niż na wzrosty w tym momencie, czyli możemy dojść do tej $7,087, a nawet 6,515, tak? And that sounds a little bit bearish, but Dla mnie to brzmi troszeczkę niepozytywnie, bardziej negatywnie. after all, let's say we are breaking to the downside. What is your target for that breakdown? Okej, jakie masz cele, jeżeli chodzi o zejście niżej? Well, I noticed it was like, as we were like setting this up, I noticed there was a dabble here, Zauważyłem, że był Davil na wykresie, clear dabble that we can take this trade, but I think we missed it, right? ale wydaje mi się, że za późno już jest, żeby wejść w ten trade. wish I saw it earlier today. I probably would have jumped on that. Wcześniej, dzisiaj albo wczoraj to było, no parę godzin temu na pewno, to bym mógł jeszcze tutaj wejść. We are heading down to break this level here. I wydaje mi się, że dochodzimy do tego przebicia, tego właśnie poziomu. The 6500, 6,500 level, and I think we might do it. I really i wydaje mi się, że możemy dojść tutaj. believe we might do it, and take us all the way down to 6,000. I możemy przebić poniżej tej sumy, dojść nawet do $6,000. Before we see a bounce. Now, if Zanim zobaczymy odbicie. we do get a bounce at 6,000, that would be great. Jeżeli odbijemy się od $6,000, świetnie. That would be good, because that would probably give us a nice bullish divergence. Wtedy byśmy mieli tutaj byczą dywergencję, Because the RSI is probably not going to come down lower than this point here. bo RSI nie zejdzie raczej niżej niż w tym punkcie, który pokazuje właśnie Da Vinci. Right? So that would be a good thing to happen if we got down there quickly and created a new low, and we didn't create a new low in the RSI. I to by było świetne, bo wykreowalibyśmy nowy, niższy dół wtedy, ale do tej pory nie wykreowaliśmy go. What you are looking for is a breakdown for Bitcoin, maybe finding a new local high at 6,000, then bouncing, which would mean a new local low for Bitcoin, but at the same time on the RSI, we would form a higher low, which would create some kind of divergence and which would be obviously very bullish on the charts. Czyli chodzi o tą dywergencję tutaj już, która by się pojawiła na RSI. I jakbyśmy zeszli z ceną do około 6000, to by było pozytywne dla ceny Bitcoina. Exactly. I'd love to see that. Unfortunately, we'd have to break on the RSI at this point. Oczywiście musielibyśmy tutaj przebić ten punkt na RSI. So it would be above the 50% level on the RSI. As for żeby być powyżej tego 50% poziomu. No on tutaj zaznaczył 42, 40. MACD, it will also create it'll definitely create a divergence no matter Na MACD na pewno by się tutaj wykreowała dywergencja. where it goes, Cokolwiek by się zdarzyło. how low it goes. We're Jak nisko byśmy byli. getting a divergence on the dailies on the MACD. So that's always a positive sign as well. So I to też by był to by była pozytywna oznaka. even if we don't get the divergence Nawet jeżeli nie dostaniemy dywergencji, on the RSI, we'll get it on the MACD. dostaniemy ją na MACD. No ifs, ands, or buts about that, unless we go to like super all-time lows, like below 3,500. Yes. So let's not go there. Chyba że zejdziemy do $3,500, ale miejmy nadzieję, że tak nisko nie zejdziemy. No, please not. But also there is some light on the horizon. You are saying that if we were to break down 6,000 as a local low, which does not seem all too apocalyptic, it's only 10% below the current price level. Okej, jeżeli byśmy mieli zejść nawet do $6,000, no to nawet tutaj apokalipsa by nie była, bo to jest tylko 10% od tej ceny, którą mamy teraz. And also you say if we were to break out of the 7,800 level, that would actually mean that all of this is neglected. A jeżeli na przykład wyjdziemy z ceną powyżej 7,800, dokładniej 7,800, 7,700,
no to wtedy to będzie wszystko zanegowane. We have some light on the horizon. Także mamy troszeczkę światła na horyzoncie. Guys, you can see right now he is copying the link. We will share it once again as Okej, ja już tutaj przewinę na najważniejsze punkty. Yeah, when I saw them, I thought about it when we were setting up this video, and I couldn't believe what was going on. Kiedy ustawialiśmy to wideo, właśnie patrzyłem na te numery. I thought I was dreaming. I'm like, Wydawało mi się, że śniłem. this can't be. I thought I'm reading the information wrong. Wydawało mi się, że czytam te informacje źle. This just can't be. And let's take a look, because like when Także spójrzmy. I saw it, I was like shocked, and my jaw just dropped to the floor. Well, so when I saw this, I was like, oh my god. Okej, kiedy to zobaczyłem, mówię, o mój Boże, Are you kidding? czy mnie słyszysz? The banks own Bardziej, czy to są żarty? 65% of the total world GDP. Mamy 65% od całego na świecie wzrostu GDP, czyli chyba chodzi o produkt krajowy brutto. Produkt krajowy brutto, angielski Gross Domestic Product, GDP, jeden z podstawowych mierników efektów pracy społeczeństwa danego kraju, stosowany w rachunkach narodowych. PKB jest miarą wielkości gospodarki. Nam tutaj chodzi właśnie o ten Gross Domestic Product, czyli produkt krajowy, i ile w tym momencie mają banki danego kraju, tego właśnie produktu krajowego brutto. I tutaj mamy średnia z 2016 roku, to jest 65%. Także to nie jest teraz, pamiętajcie, tylko to jest z 2016 roku. And no go over to the trade in percent of the total GDP. And guys, what you can see right now is that the bank's assets are actually higher than the whole world trade in percentage of the GDP as of right now. Czyli chodzi o to, że aktywa banków mają więcej w tym momencie niż cały świat przyrostu. Tutaj chyba oni tutaj mówią o właśnie tego produktu krajowego brutto. And I mean, let's go back to the bank assets. And what's the most astonishing, Da Vinci, what you did before we started recording is actually you went back in time. And guys, what we did is we checked out the percentage increase per year. I sprawdziliśmy od razu też, jak to wygląda z roku na rok statystycznie. Tutaj sprawdzaliśmy inne daty. And we can tell you, if you are going to 1973, which was before the gold standard was taken away from the fiat currency system. Jeżeli byśmy się cofnęli do 1973 roku, zanim odebrano nam dolar na złocie, można tak nazwać, to tutaj są te statystyki właśnie. Alright, at that time, you can see that if you are going year by year further, and we will leave the link once again in the description down below, that the percentage increase per year is not decreasing, like decreasing returns to scale, it is increasing, so it is Wtedy widzimy, że ta procentowość z roku na rok wzrasta. kind of with a low exponentially moving towards a 100%, which would be just completely nonsense, because it would mean that the banks Bo może to dojść nawet do 100%, ale oczywiście to by było bezsensowne, bo jak mogą mieć banki 100% przyrostu brutto own everything in the world. wszystkiego, powiedzmy, na świecie. So Da Vinci, what are your thoughts on that? Także jakie masz myśli na ten temat, Da Vinci? Yes, I mean, keep in mind, right? Let's just say an asset on a bank's what is an asset on a bank's balance sheet? Is for example, if you go and borrow to buy your house, Czym jest na przykład aktywo na balance sheet w banku? that becomes an asset on the bank's balance sheet. Aha, czyli chodzi, jeżeli na przykład idziesz kupić dom za tą całą sumę, to jest aktywo oczywiście banku. Right? And it becomes your liability. I to jest twoja odpowiedzialność oczywiście. So all of that is on the bank's balance sheet. So all the businesses, corporation debt, all of that is on the bank balance sheet. Także wszystkie biznesy, korporacje są właśnie na tej bank sheet. And it's at a total of, I mean, I'm like 65%. I'm like, I w tym momencie mamy na 65%. this can't be. This means that they're the biggest bubble since the tulip bubble.
Także to jest największa bańka, odkąd mieliśmy tulipomanię. No bigger, They cannot- probably even bigger. The Nawet większa. tulip bubble was on the, I mean, the prices were going higher, but the overall value of all tulip, they were not so big compared to the world GDP. Ale oczywiście, jeżeli sobie porównamy tulipomanię do światowego PKB, czy tak jak oni tutaj tłumaczą, no to wtedy widzimy, że tulipomania jest zupełnie mała. Mała? To jeszcze za małe słowo. Niczym nie była tulipomania w stosunku do tej bańki, która nadchodzi. Exactly. Bańki zrobionej przez banki. So, I mean, that means, like, for example, that not only does your debts on this balance sheet, but also if you borrow money to buy stocks or buy commodities. Nie tylko są pieniądze, które ty pożyczyłeś, czy banki, czy powiedzmy coś związanego z zakupem domów, ale też te pożyczone pieniądze na przykład na akcje, jakieś obligacje skarbowe. That's also on their balance sheet. To też jest właśnie na tej balance sheet. So if everybody went into debt to buy assets, Także jeżeli każdy by wszedł teraz pod kreskę, żeby kupić jakieś aktywo, every single one of us and every single asset was like a debt was in debt, it would be all on the bank balance sheet. to by było wtedy wszystko na tym balance sheet. All of it. Yes. And guys, please, I mean, do keep that in mind. I mean, this whole system is so perverted right now Także ten cały system jest tak zdemoralizowany, that it seems so obvious to us, but for the majority of the people out there, it does not seem so obvious. Dla nas to jest jasne, ale dla większości ludzi to nie jest aż takie jasne. So, I mean, when trading or when making investment decisions, Także jeżeli podejmujemy jakieś inwestycje czy jakieś decyzje, you want to be doing the difference of what everyone else is doing. You want to do the exact same, but before everyone else is doing. And także chcesz robić coś tutaj zanim wszyscy to zrobią, a nie to, co wszyscy robią. looking at these numbers, you know that the system is inevitably going to collapse. I widzimy, że ten system idzie w kierunku upadłości albo bańki, która może tutaj pęknąć. So with the knowledge you already have by watching our channel and watching some other very good channels out there, like Także dzięki temu, że na przykład patrzysz na nasze kanały i inne, Car from the Moon, for example, you already know what's going to happen. Maybe today, maybe tomorrow, maybe in 1 or 1.5 years. wiesz dużo wcześniej, co się może wydarzyć. And you can do the same what everyone else will be doing in the future, but you can do it right now. And I możesz zrobić to, co wszyscy będą robić w przyszłości, ale zrobić już to teraz. when there will be bank runs, or when the people will just dumping their stocks, or when the people will, I don't know, like rush into Bitcoin, you have all of that, you have been doing it before then. Także jeżeli ludzie będą po prostu przechodzić na złoto czy bitcoin, ty możesz zrobić to już dużo wcześniej, jeżeli jest takie widmo kryzysu. So looking at the small TA with Bitcoin price going down to 6,000 and stuff, that's fine with the small portion of your portfolio. But overall, do not miss the big picture. Do not miss that the whole financial system is going to collapse. Także po prostu, jeżeli widzimy, że ten cały finansowy system jest bliski załamania, to też możemy zrobić odpowiednie decyzje. And that Bitcoin might be the safe haven for you. I Bitcoin może być takim właśnie safe haven, czyli wyborem podczas takiego kryzysu. Do not miss that point and do not trade and speculate with your whole Bitcoin portfolio, because Także nie spekulujcie całym portfoliem Bitcoina, then you might be ending up losing them all. bo możesz je tracić na przykład, czyli pewnie chodzi też o granie na dźwigni, żeby tym Bitcoinem nie grać, tylko mieć też długoterminowe pole, czyli portfolio. And once the time comes, you want to hold Bitcoin. Jeżeli ten czas nadejdzie, chcesz trzymać Bitcoina. So Da Vinci, man, thanks for bringing that up, because Także dzięki Da Vinci za podanie tych informacji. Dobra, my tutaj już to wszystko mamy na szybciutko. Także dajcie znać, co wy na ten temat myślicie. Oczywiście, czy to widmo kryzysu będzie przed wyborem prezydenckim w Stanach Zjednoczonych, czy po? Nie wiemy tego. Już tutaj, jeżeli byśmy patrzyli na niektóre kanały niezwiązane w ogóle z krypto, to już ta bańka, która miała się zakończyć, miała być już rok czy 2 lata temu. Ale widzimy, że idziemy w kierunku czegoś większego, co się może
wydarzyć. Także kiedy to nastąpi, niedokładnie wiemy. Zawsze dolara można dodrukować, więc dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Tutaj też widzę mniej pozytywnie. Dzisiaj jeszcze przejdziemy do Crypto University. Także macie pełen obraz gry od tych wszystkich naszych tutaj, można powiedzieć, no, wiedźminów w krypto, którzy próbują tutaj oczywiście przewidzieć przyszłość. Życzę wam wspaniałego dnia i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.